Ten odcinek jest wyjątkowy, bo poruszę w nim aż 3 różne tematy, które z biegiem okoliczności się ze sobą związały. Po pierwsze, będzie to recenzja tego oto Jazzmastera od Harley Bentona JA60. Piękna gitara, którą zafundował jeden z moich patronów, Dominik. Gorąco Cię pozdrawiam. Jako że pudełko Stomana otworzyłem jako pierwszy, z przyjemnością wypowiem się o tak zwanej kontroli jakości i fabrycznym setupie. Dowiesz się, czy warto kupować Bentony prosto z niemieckiego sklepu, czy na przykład dopłacić troszkę i dać polskiemu dealerowi, który oferuje setup w cenie wiosła. Na końcu, a w zasadzie w tle tego wszystkiego, będziesz mieć okazję posłuchać mojej nowej ulubionej wtyczki ze stajni Neural DSP, jaką jest Tone King Mark II. Koniecznie ją sobie ściągnij na darmowy okres próbny, korzystaj z mojego reflinka, a ja tymczasem biorę gitarę w dłoń i zaczynam kolejną recenzję. Harley Benton JA60 to potworek kształtem i wyglądem przypominający tradycyjnego Jazzmastera. Owszem, pick-upy, które tu znajdziesz, to real deal, są to typowe single jazzmasterowe, które powiem szczerze, że brzmią naprawdę fenomenalnie i są to jedne z lepszych Roswelli, jakie miałem okazję testować, ale niestety producent źle dobrał parametry potencjometrów i zamiast klasycznych jednomegowych mamy tutaj 250 kg, które nadają się do wykorzystania ze zwykłymi singlami. Przez to brzmienie bardziej przypomina Telecastera, a nie Jazzmastera, ale to jesteś w stanie ocenić sobie sam, słuchając próbek, które nagrałem. Benton jest stosunkowo lekki, posiada dość toporny, okrągły gryf, który dla mnie jest wygodny i ma satynowe wykończenie. Radius to około 14 cali, czyli płaski jak na standardy tego typu gitar. Niestety bądź stety producent zastosował najtańsze rozwiązanie mostka, czyli stały Tune-o-matic i z jednej strony jest to zaleta, jeżeli zależy Ci na stabilności stroju w taniej gitarze, ale z drugiej strony tak naprawdę połowa brzmienia Jazzmastera to to, co da się uzyskać z pomocą jego tradycyjnego mostka. Co ciekawe, testowany Benton ma stosunkowo dobrze wykończone progi. Jak na gitarę za 800 zł to rewelacja. Nie jest to ideał jak na przykład w przypadku PRS-ów amerykańskich, natomiast nic nie rani w palce, progi są wypolerowane i wyglądają dużo lepiej niż w niejednym Fenderze playerze. Klucze, jak to w tanich gitarach, nie budzą większego zaufania, kręcą się dość ociężale i nie ma w nich precyzji, ale póki co, przynajmniej na potrzeby tej recenzji, całkiem nieźle trzymają strój. Elektronika działa bez zarzutu, ale nie jest to typowy układ Jazzmastera, to znaczy nie mamy tutaj Rhythm i Lead Circuit, po prostu ton, głośność i przełącznik trójpozycyjny. Gitara fajnie gada z dechy, nie ma problemu z wybrzmiewaniem, dobrze się prezentuje i da się ją wygodnie ustawić. No właśnie, da się ją ustawić, ale na pewno jesteś ciekawy, w jakim stanie ona do mnie przyszła. Czy była grywalna, czy dałoby się na niej postawić pierwsze kroki, czy pierwsze co trzeba byłoby zrobić to udać się z nią do lutnika. I tutaj nie ukrywam, liczyłem na jakąś aferkę, liczyłem na to, że Thomann wyśle mi gitarę w opłakanym stanie, a okazało się, że ona już była gotowa do grania, choć w strojeniu S standard, to znaczy mniej więcej w takim stanie przyszła, jak dostroiłem ją do S, to akcję strun miała na poziomie wyścigowym,
Bardzo przyjemnie się na niej grało, więc zakładam, że w fabryce Bentona działają wielcy fani Hendrixa, natomiast gdy dociągnąłem to pół tonu wyżej, czyli do E-standard, tak jak powinno być, pojawił się tutaj lekki banan. Nie tragiczny, na pewno nie taki jak w wielu markowych gitarach, które fabrycznie mają totalnie skopaną akcję strun, ale przyznam szczerze, że taki lokalny dealer, który ustawia gitary, nie miałby tutaj wiele do roboty, szczególnie, że menzura była wyregulowana ok. Jaki z tego wniosek? Wiadomo, że jest to tylko jeden przypadek, ale uważam, że nie ma co się bać brać gitar prosto z Thomana i martwić się tym, że te gitary nie będą nadawały się do grania, bo wiem, że takie opinie krążą w internecie. Oczywiście, kupując tanią gitarę, zawsze ciągniecie los na loterii i możecie trafić na jakiś wadliwy egzemplarz albo właśnie nieustawiony i warto doliczyć sobie do ceny wizytę u lutnika, ale na własnej skórze się przekonałem, że nie taki Benton straszny jak go malują i z tego też powodu postanowiłem stworzyć własną stronę z polecanymi produktami, które możecie przez nią kupować i dzięki temu ja będę dostawał prowizję od Thomana. Kupując na Thomanie przekonałem się również o tym, że jeżeli coś by było nie tak z gitarami, nie ma żadnych problemów ze zwrotami. Polityka reklamacji jest rewelacyjna i nawet jeżeli kupuję coś na firmę, gdzie normalnie nie przysługuje mi zwrot, to mogę bez żadnego problemu do 30 dni sobie to oddać. Dlatego z pełną odpowiedzialnością jestem w stanie się pod tym sklepem podpisać. Olbrzymie propsy i polecanko. Wszystkie prezentowane dziś brzmienia nagrałem na wtyczce Neural DSP, która jest symulacją legendarnego już wzmacniacza Imperial Mark II. Piec ten stanowi doskonały mariaż nowoczesności z vintage'owym brzmieniem i doskonale dogaduje się z singlami. Oprócz rewelacyjnej symulacji mamy tutaj też dostęp do wielu kostek, do wah-a, 2 overdrive'ów i kompresora, a jeżeli chcesz jeszcze bardziej poszerzyć spektrum swoich możliwości, możesz zastosować efekty w postprodukcji. EQ między wzmacniaczem a kolumną oraz reverb, delay i stereofoniczny chorus. Gdy wpiąłem naszego pseudo Jazzmastera do Neurala, odpłynąłem na kilka godzin i oficjalnie jest to moja nowa ulubiona wtyczka tego producenta. Podsumowując temat gitary, po ograniu Bentona JA60 mam dwa przemyślenia. Po pierwsze, muszę mieć swojego Jazzmastera, znaczy marzy mi się taka gitara, a po drugie, na pewno to nie będzie Harley Benton. Recenzowany egzemplarz został wykonany bardzo dobrze, świetnie sprawdzi się jako pierwsza gitara i da komuś na pewno masę satysfakcji z grania, ale dla mnie jest tutaj za dużo kompromisów, za dużo dziwnych, tanich rozwiązań, które dyskwalifikują ten instrument do miana Jazzmastera. Gorąco polecam sprawdzić we własnym zakresie. Kupuj Bentony przez moje reflinki, dzięki temu będziesz wspierać moją pracę. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej recenzji tej marki, to po mojej prawej stronie u góry pojawia się cała playlist. Na dole natomiast możesz kliknąć w recki gitarowych wtyczek, które według mnie są warte uwagi. Dzięki za wysłuchanie, do zobaczenia.